Pewnie część z Was zastanawia się, czy warto zainwestować w architekta wnętrz. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek showroomu będzie zdecydowanie wyjątkowy, zresztą tak jak każdy. Ale dlaczego będzie taki wyjątkowy? Ponieważ odpowiem na Wasze pytania, a one głównie są ostatnio związane z pracą architekta wnętrz. Pytacie, jaką uczelnię trzeba ukończyć, czy dobry jest kurs online, czy lepsze są studia, czy dobra jest architektura wnętrz i czy to jest trudna praca, czy trudny jest kontakt z klientem, czy sprawia dużo satysfakcji. Także tych pytań jest bardzo, bardzo dużo. Pytacie również, jak wygląda cały proces projektowy i o tym właśnie chciałabym Wam odpowiedzieć dzisiaj, więc absolutnie bądźcie razem z nami, bo są to odpowiedzi dla tych wszystkich, którzy chcą zostać architektami wnętrz, dla tych wszystkich, którzy są pasjonatami i dla tych wszystkich, którzy kochają wnętrza i design. Jeżeli chodzi o uczelnię artystyczną, to z całego serca polecam Akademię Sztuk Pięknych, ponieważ ja ją ukończyłam i uważam, że to są studia bardzo dobre. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony przygotowują od strony technicznej, a z drugiej strony od strony artystycznej, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, ponieważ na Akademii Sztuk Pięknych uczycie się zarówno rzeźby, malarstwa, jak i innych przedmiotów, które uwrażliwiają na sztukę i na piękno. Jeżeli chodzi o pierwszy etap projektowy, no to jest to bardzo ważny etap, czyli spotkanie z klientem. Niektórzy architekci wnętrz preferują rozmowy telefoniczne, niektórzy po prostu wysyłają ankiety. Ja uważam, że jeżeli jest to możliwe, no to trzeba się spotkać z klientem, żeby go po prostu bardzo dobrze poznać. Dlaczego ten etap jest taki ważny? Dlatego, że tylko poznając klienta możemy specjalnie wedle jego potrzeb przygotować dla niego wnętrze, czyli musimy wiedzieć, w czym się dobrze czuje, jak będzie wyglądało jego życie, jak wygląda jego życie teraz, czyli jaki prowadzi styl życia, z ilu osób składa się jego rodzina, jakie lubi kolory. Tych pytań jest mnóstwo i tak naprawdę poznając osoby, poznając rodzinę, możemy się dowiedzieć jak najwięcej i przez to przygotować taki optymalny projekt konkretnie dla konkretnego klienta, konkretnej osoby. Praca architekta wnętrz to również trochę praca psychologa. Ja osobiście miałam taką sytuację, kiedy małżeństwo miało zupełnie inny gust i każde przekonywało mnie do swojej koncepcji wnętrza i to było bardzo trudne. Na szczęście na samym końcu udało mi się połączyć te dwie przeciwległe siły i na tym również polega trudność tej pracy. Słuchajcie, praca architekta wnętrz to nie tylko przyjemności, no ale i również trudne rzeczy, jakimi dla mnie była zawsze inwentaryzacja. Ja za inwentaryzacją osobiście powiem, nigdy nie przepadałam. Konkretne i bardzo precyzyjne pomiary są niezwykle istotne. Oczywiście dostajemy rzuty od dewelopera, ale bardzo jest często tak, że na tych rzutach są pewnego rodzaju niedociągnięcia, a my musimy mieć wszystko zmierzone bardzo dokładnie. Wtedy bierzemy taki rzut, bo najlepiej przygotować sobie rzut w domu i nanosimy na budowie swoje pomiary. Do tego potrzebny nam jest na przykład laserowy dalmierz. Musimy wziąć pod uwagę wszystkie rzeczy, które zawiera to wnętrze, wszystkie elementy, na przykład kaloryfery, okna, wszelkiego rodzaju uskoki. Musimy wziąć pod uwagę skosy, musimy wziąć pod uwagę wentylację, kaloryfery, oczywiście okna, otwory drzwiowe i wszystkie elementy, których nie widzimy na pierwotnym rzucie, który dostaliśmy od dewelopera. To jest praca dosyć trudna. Oczywiście można się inwentaryzacji nauczyć. Niektórzy ją lubią, niektórzy nie, ale na pewno w pracy architekta bardzo konkretny rzut jest niezwykle istotny, jak nie najważniejszy, do późniejszej pracy, czyli do tworzenia rysunków 2D, jak i również wizualizacji.
Po rozmowie z klientem, po przygotowaniu rzutów funkcjonalnych i po określeniu budżetu, ponieważ określenie budżetu jest niezwykle ważne, przechodzimy do realizacji wizualizacji. To jest etap bardzo przyjemny. I czy powinniśmy nauczyć się projektować 3D? Oczywiście, to jest teraz niezbędne, dlatego że klienci wymagają tego, żeby zobaczyć to wnętrze dokładnie tak, jak ono będzie wyglądało w rzeczywistości i to wnętrze powinno zawierać dokładnie te sprzęty, które planujemy zakupić. Stąd te wszystkie etapy wcześniejsze były bardzo, bardzo ważne. Architekt wnętrz przygotowuje 3 różne warianty. Oczywiście ilość tych wariantów nie jest nieskończona. Musimy się z klientem umówić na ilość poprawek i wtedy na podstawie już zatwierdzonej wizualizacji możemy wybierać konkretne sprzęty, wybierać konkretne materiały oraz wybierać konkretne dodatki. Po zaakceptowaniu wizualizacji przechodzimy do kolejnego etapu pracy architekta. Jest to realizacja rysunków wykonawczych, czyli dla konkretnych branż, między innymi elektryki, jak i również bardzo konkretnych sprzętów dla stolarza, jak i również projekt dla elektryka, który zawiera kontakty, gniazdka, zawiera również układ i rozmieszczenie opraw oświetleniowych. Te wszystkie już bardzo precyzyjne i dokładne rysunki są konsultowane z poszczególnymi branżami i tym również zajmuje się architekt wnętrz. Takim ważnym etapem jest również przygotowanie specyfikacji, czyli takiej listy produktów. Ta lista produktów zawiera strony producentów, konkretne produkty, konkretne marki oraz oczywiście ceny tych produktów. Bardzo często te listy są przygotowywane w ten sposób, że mamy również alternatywy, czyli produkty podobne, ale o niższej cenie. Co jest bardzo istotne, czasami klienci nie chcą zwiedzać sklepów, nie chcą oglądać materiałów, chcą mieć tak naprawdę wszystko przygotowane i wszystko gotowe. Pamiętajmy o tym, że wizualizacja jest tylko poglądowa i niektóre rzeczy są podobne, ale nie są dokładnie takie same jak w rzeczywistości. Dlatego bardzo ważne jest, żeby jednak namówić klientów do tego, żeby pochodzili z nami po sklepach i pooglądali konkretne produkty. Ostatnim etapem, jeżeli chodzi o pracę architekta wnętrz, to jest nadzór autorski. Są to zwykle 2 spotkania na budowie, gdzie architekt wnętrz sprawdza, czy wszystko jest zrealizowane zgodnie z projektem. Także widzicie, że praca architekta wnętrz nie należy do najłatwiejszych, że składa się z wielu etapów, a i tak to wszystko, co Wam dzisiaj opowiedziałam, to jest tylko namiastka. Pewnie część z Was zastanawia się, czy warto zainwestować w architekta wnętrz, czy warto zlecić projekt, czy warto skorzystać z takiej usługi. Myślę, że odpowiedź nasuwa się sama. Myślę, że zdecydowanie tak. Dziękuję Wam, że byliście razem z nami. Oglądajcie nasz kanał, pamiętajcie, w każdą środę o godzinie 20. Pamiętajcie również o tym, żeby być kreatywnymi. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Łapki w górę.